Nie jest żadną tajemnicą, że nie lubię samochodów podniesionych, z uturbionym trzycylindrowcem, z automatem, które są jeżdżącymi komputerami i jedną wielką ekranozą. I to jest to. Volkswagen T-Cross. Rocznik 2022. Zimę spędził na stoku salonowym. Co to? Ktoś trąbił. Nie wiem, nie mam dlatego pojęcia, kto to jest. Blachy ma z Polic. Pozdrawiamy białego Superba. Co ja mówiłem? Rocznik 2022. Przezimował na stoku i obecnie od wczesnej wiosny, czy nawet późnej zimy 2023 roku wyjechał na drogi. Volkswagen T-Cross zasadniczo nie ma jakiejś wybitnej historii, to jest podniesione polo, ale dam Wam mały spoiler, albo nawet duży spoiler. Mimo tego, że ten samochód łączy w sobie wszystko, czego nie lubię, to tym cholerstwem mi się dobrze jeździło. I nawet kolor ma ładny. Także jeździło i będzie jeździć. Także dobra, zaczynamy! No to skoro T-Cross jest nowym modelem, no to nie będę tutaj Wam opowiadać jakiejś historii modelu. Po prostu skupmy się na smaczkach stylistycznych, bo tych trochę w samochodzie jest. I nie patrzcie na to, że jest brudny, myłem go 15 minut temu, ale aura jest jaka jest. No i oczywiście, żeby zachować poziom, mimo tego, że jest nowy samochód, no to proszę bardzo, jesteśmy przy połaci trylinki, a powszechnie wiadomo, trylinka jest najlepszym rodzajem nawierzchni. No to zaczynamy. Tutaj w grillu są takie wnęki, o, ciepły. Ale zobaczcie, też są w chromowanych listewkach. Oczywiście chromowana listewka jest dalej kontynuowana w postaci paska LED w lampie. To nie jest nic dziwnego. Ale jednak na dole też są takie wgłębienia w takim samym kształcie. I wygląda to fajnie, spójnie. Felgi sprawiają wrażenie dosyć małych. Koło może sprawiać wrażenie dosyć sporego. 16, opony 205/60, także jest balon. Czuć to, zdecydowanie czuć to podczas jazdy. No i jak wszystkie pseudo-uterenowione samochody w dzisiejszych czasach, ma mnóstwo przeróżnych plastikowych nakładek, srebrnych plastików, bardzo dużo nielakierowanego plastiku. Ale w sumie zobaczcie, no udało im się tak z przodu. Spójrzmy na ten pyszczek jeszcze, bo pyszczek jest fajny. Patrzcie na ten pyszczek. Jezu, graciarz się podnieca nowym samochodem. Coś nowego. Sama maska tutaj też ma takie przetłoczenie, które jest kontynuacją grilla. I dalej idzie w takie wgłębienia w masce, które się kończą tuż przed szybą. Fajna sprawa. Mogliście się przy okazji zastanawiać, dlaczego nie ma naklejki homologacyjnej na przedniej szybie. Otóż dlatego, że już ich mieć nie trzeba. Kształt lusterek, czy sam kierunkowskaz, który tutaj jest ukryty, jest znany bardzo dobrze. To już jest standard praktycznie Volkswagena. Ale jak spojrzymy z drugiej strony, gdzie pewnie będę się pięknie odbijać, zobaczymy, że tutaj widać po części, że ten samochód ma asystenta pasa ruchu. Asystentów ma właśnie bardzo dużo. Ale wracając do stylistyki, fajny na słupku B, dokładnie na drzwiach, jest mały czarny napis Volkswagen. Mały, praktycznie niewidoczny, ale sprawia frajdę. Taki mały detal. Przetłoczenia te z maski są kontynuowane coś tutaj na nadkolu, idą dalej przez drzwi, idą. Tu się zwęża przy tylnej klamce i idzie do tylnej lampy. No i w taki sprytny sposób przeszliśmy do tyłu. No i właśnie tył sprawia wrażenia bycia listwą świetlną, która jest popularna. Otóż listwa świetlna to nie jest. Tu sobie zobaczcie, to jest po prostu odblask. Ale same lampy są tak podzielone na 3 części. Światło pozycyjne, są czarne. Tutaj co też jest fajne, to taki spoiler w czerni. On sprawia wrażenie takiego szybkiego, sportowego. Ogranicza ilość wpadającego światła. Może też ogranicza pył spadający na tylną szybę. Nie wiem, nie domyślam się. Ale zresztą zobaczcie, jaka ta szyba jest malutka. Zobaczcie, jaka malutka jest tylna wycieraczka. Za dużo ona nie wyciera, dlatego tutaj ten egzemplarz został wyposażony w kamerę cofania. Jest zaskakująco dobrej jakości. No i tutaj już nowy, taki rozstrzelony, poziomy napis T-Cross. To, co jest przykitrane na dole zderzaka, to wcale nie są odblaski, tylko to są tylne światła przeciwmgielne.
Wydawało mi się, że kiedyś umarły tylne światło przeciwmgielne w zderzaku. Jak widać, wracają do łask. No i dół zderzaka też nie jest lakierowany, no i z tym srebrnym kawałkiem, jak to przystało na, no nie powiem uterenowione, ale podniesione hatchbacki. Linia boczna taka poprawna, taki troszkę zmniejszony Tiguan mi się wydaje. Pod Tuarega bym nie podszedł. Tak przód, jak się tak przesuniemy, o, tak o, no to mamy zmniejszonego Tiguana. Jak przejdziemy w tą stronę, no to już tak widać to Polo. Czy jest to spójne? Jest spójne. No i ten kolor właśnie jest fajny. Byście go lepiej widzieli, gdyby było wcześniej i gdyby było więcej słońca. Mimo wszystko to naprawdę nie jest brzydki samochód. To naprawdę nie jest brzydki samochód. Dobra. Tylko 3 garnki. Dobra, tak. O, bo były pozycje do ładnego wyglądu. No i macha. Zobaczymy teraz, czy jest na pręciku, czy na siłownikach. Gdzie to ma ten cyngiel? Czy to ma na dole? Na dole ma skubaniec. O. Ma na pręciku. Także czekajcie, podniosę. Maska jeszcze w środku, zobaczcie jaka czyściutka. Ma wygłuszenie, to jest spoko, że ma wygłuszenie, żebyśmy nie słyszeli klekotu kosiarki z 3-cylindrówki w środku. No i właśnie, pod maską 1.0 TSI o mocy, w sumie nie wiem, prawdopodobnie 110 koni. Ta wersja 110-konna pozwala rozpędzić się do setki tam w około 10 sekund. Co jest najważniejsze w tym silniku? Nie słychać klekotu tych 3 cylindrów w środku i wibracje wcale nie przenoszą się na budę. To jest naprawdę spoko i rzadko kiedy się z tym spotykałem przy cylindrówce. W zasadzie 3-cylindrówka mnie zaskoczyła tylko w Fiacie Tipo Cross. To jeszcze zanim zacząłem robić filmy, to tekst o niej był. Chyba ze 4 lata temu już. Nie, w sumie nie 4 lata temu. Nie wiem ile lat temu, dawno temu. To tam mnie faktycznie też silnik o pojemności takiej samej, czyli 999 cm zaskoczył swoją kulturą pracy. No i tutaj no co, no fajnie, że nie ma plastikowej osłony, bo to jest plaga współczesnych samochodów. Tak poza tym kompletnie bez szału. Co do zawieszenia i hamulców, z przodu uświadczymy klasyczne kolumny McPhersona i hamulce tarczowe wentylowane. Z tyłu są tarcze niewentylowane, lite, ale różne źródła podają to, że z tyłu jest wielowahacz. No, dokładnie nie sprawdziłem, ale no spójrzcie sami. Opa, niziutko. No, mi to wygląda na belkę. Na moje oko to nie jest wielowahacz, tylko belka, ale ja testuję samochody, a nie znam się na motoryzacji, jak powszechnie wiadomo. No i dobra, coś co jest jednak używane częściej do przewozu jakichś zakupów niż wypadów gdzieś za miasto, bo raczej osoby podróżujące z bagażami nie mają tak małego samochodu. Także otwieramy. No i pierwsze co widzimy to jak potwornie wysoko jest podłoga bagażnika. Tutaj no jest klasycznie bagażnik ustawiony. Tu jest jedna wnęka, tu jest jedna wnęka z drugiej strony, ale bez uwzględnienia podłogi jest po prostu ta wnęka. Kanapa jest składana w tradycyjnych proporcjach, a tutaj znajdziemy pod tą matą faktyczną podłogę. Jak podniesiemy rączkę, uwaga, tada! Pełnowymiarowa dojazdówka. Coś, co chyba wymaga sporej dopłaty w dzisiejszych samochodach, chociaż nie wiem, może tam kilka stówek więcej, ale jednak sporo samochodów nawet nie ma miejsca na pełnowymiarowy zapas, a tu jest i faktycznie w czasie jakiejkolwiek awarii, ogumienia na trasie można zmienić na normalne koło i na normalnym kole pojechać, a nie używać jakieś durne zestawy naprawcze. Także to na porządny plus ode mnie. Tu widzę, że też są jakieś haczyki, żeby zamontować siatkę w bagażniku czy coś takiego. Na minus zdecydowanie lakierowanie komory bagażnika, tutaj wnęki koła, no bo sami widzicie, że tutaj jednak na lakierze przyoszczędzili. Pytanie, czy to kiedyś się będzie objawiać korozją, czy też nie, bo widać, że zapas jest we wnęce czymś wyłożony. Mimo wszystko, no jednak tutaj lakier powinien być. Pod maską był ładnie polakierowany, tutaj jest bida. Też mi się wydaje, że tutaj chyba można tą podłogę obniżyć jeden ząbek, ale nie jestem pewien, nic sobie za to obciąć nie dam. Także układamy ładnie
żeby nie było poznać, co było robione. Tu też jest taka jakaś pianka, taka trochę jak kroksy. No i malutka półeczka bagażnika, tradycyjnie zamontowana na sznureczki, stare, dobre, sprawdzone rozwiązanie. I trójkąt w samej klapie u góry. O, taki oto kufer. Ten samochód ma też przeróżne systemy wspomagające kierowcę, to będę Wam potem opowiadać, ale ma też aktywny tempomat. I tak patrzyłem na ten przód i nie ma tutaj nigdzie ani tu, ani gdzieś tu faktycznego, widocznego sensora do aktywnego tempomatu i on jest ukryty w znaczku. Fajna sprawa, nie psuje estetyki samochodu, całego frontu. To jest spoko. Dobra, tylna kanapa, zanim przejdziemy do tego, czy się tu zmieszczę, czy nie, no to oczywiście widzicie, że są szyby w prądzie też z tyłu. Tutaj jest taki schoweczek, są dwa gniazda USB-C. Nie ma podłokietnika, czy jest? Czekaj, ja nie doedukowałem się. Nie ma podłokietnika. Tapicerka jest taka w trójkąty. Te trójkąty są wyczuwalne. Jest to zwykła materiałowa tapicerka. Sprawia wrażenie łatwej do uprania. Ale co tutaj jest ważne i istotne? Widzicie tutaj? Czekajcie, może tu jest światełko już jest zapalone, no to Wam więcej nie pokażę. Ale tutaj i tutaj są szyny, a tu jest rączka. Łapiemy ją. I teraz nie pokażę jedną ręką. Ale tylna kanapa jest przesuwna. To jest spoko, to mi się podoba. Cieszę się, że coś takiego zrobili. Sprawdźmy, czy się zmieszczę z tyłu. Kanapa jest najbardziej odsunięta do tyłu. Sprawdźmy, czy się zmieszczę do tyłu. Kanapa jest najbardziej odsunięta do tyłu. I jeszcze raz. Sprawdźmy, czy się zmieszczę do tyłu. Kanapa jest ustawiona w pozycji najbardziej odsuniętej, czyli będę miał teoretycznie najwięcej miejsca na nogi. Przedni fotel ustawiony typowo pode mnie. Także zobaczmy. I nogi mi się zmieściły. Nogi mi się zmieściły bez problemu. Co ciekawe, może tak nie wygląda z zewnątrz, bo mam głowę za grubym słupkiem ukrytą, ale mam też sporo miejsca nad głową i mogę sobie usiąść tutaj w miarę wygodnie. Jeszcze jakbym sobie zagłówek podniosłem właśnie, siadam, opieram się i tu jest naprawdę komfortowo. Ze swoim 1,87 m się zmieściłem. Jeszcze jedna osoba podobnych gabarytów, co ja do tyłu by weszła. Druga, znaczy trzecia, druga oprócz mnie, już gorzej, byłoby dosyć ciasno, ale jest to wykonalne. Naprawdę jestem zaskoczony ilością miejsca. Tutaj jest kieszonka, jest fajnie, jest wygodnie. To jest też zaleta podniesionych samochodów. I wysiadka. No i we wnętrzu znajdziemy oczywiście kompletną ekranozę. Ekran jest tu, od klimatyzacji są tam, do obsługi zaraz przejdziemy. Mimo wszystko jednak kierownica jest ładna. Jej sam wieniec jest bardzo typowy dla Volkswagena, ale troszkę się zmienił tutaj kształt, układ. Fajnie leży w dłoniach, jest dosyć gruba. Tutaj system cały multimedialny jest obsługiwany przy pomocy błyszczącego ekranu dotykowego, czyli się strasznie palcuje. Poniżej są nawiewy. Oj, teraz ostro zapomnę. Palec, ok. Panel klimatyzacji też dotykowy niestety. System start-stop, ale do tego zaraz przejdziemy jak będę z przodu. Drążek automatu też jest błyszczący. Mniej mi się podoba niż w poprzednich generacjach samochodów grupy Volkswagena, ale ma jeden fajny bajer, to Wam zaraz pokażę z przodu. Tutaj jest taka fajna półeczka. Całość jest ładnie, dosyć spójnie narysowana. Tutaj są różne spadki, wzloty, przetłoczenia. Jest tutaj ciekawie. Klamki też są dosyć ciekawe i jednak wnętrze, mimo tego, że jest dosyć czarne i nudne, to jest bardzo spójne i bardzo intuicyjne. Ale to jest domena Volkswagenów, że kto wsiądzie do Volkswagena, ten wie, co się w nim gdzie dzieje. No i oczywiście, jako że to jest współczesny samochód, to tutaj mamy panel cały odpowiadający za wezwanie pomocy w przypadku kolizji czy jakiegokolwiek zdarzenia. I zanim przeniesiemy się do przodu, jeszcze zwróćcie uwagę na to. To jest zwykły, najzwyklejszy kluczyk, typowy, znany dla Volkswagena, Audi, Skody i tak dalej, Seata. Jest to zwykły kluczyk, więc nie ma tutaj dostępu bezkluczykowego. Po prostu łapiemy i ciągniemy, jeśli otworzymy samochód. Także wsiądźmy. Wsiadamy. Niech znikną dane właściciela, bo troszkę przypał by był. O,
I mamy zegary. Jak widzicie, w ogóle samochód jest świeżutki, ma dopiero 639 km przebiegu. I tutaj cały ekran, zaraz do niego przejdziemy. Panel klimatyzacji. Także włączmy może zapłon. Zapłon nam pozwoli na dużo więcej. Kontrolki wszystkie się wyświetlają tylko na ekranach, nie ma dodatkowych paneli. Same wskaźniki temperatury czy poziomu paliwa bardzo mi się kojarzą z tymi znanymi z nowej Scanii. Może to taka moja schiza po prostu jako fana ciężarówek, ale kierownica jest bardzo fajna, jest taka matowa i to czuć w dotyku. Jest tutaj wyraźnie przeszyta, no i sterowanie jest bardzo znane, bardzo dobrze znane i intuicyjne. To Wam opowiadałem niedawno w teście Golfa 7. Od tamtego momentu tu się kompletnie nic nie zmieniło. Tutaj mamy oczywiście wyłączenie systemu start-stop, czujniki parkowania i mamy dotykowy panel klimatyzacji, w którym się wszystko pięknie odbija. Panel klimatyzacji jest dotykowy i możemy sobie klikać, zwiększając temperaturę, ale można też przesuwać paluszkiem. Jak tu ustawimy inną na jednej strefie niż na drugiej, no to klikamy synchronizację i tutaj typowo dla Volkswagena prawą strefę, czyli pasażera, dorównuje do strefy kierowcy. Fotele grzane są w 2 stopniach. Poza tym tutaj kompletnie zero zaskoczeń. Same te panele dotykowe są w takich wgłębieniach, więc nawet podczas jazdy, jeśli by się położyło dłoń, to da się wyczuć, gdzie to jest. Faktycznie wtedy można od razu coś zmienić, ale jest to łatwe do wyczucia. Zaletą tutaj jest bezprzewodowe Android Auto. No i tutaj oczywiście Janosik jest otwarty, możemy sobie w Janosiku grzebać. O, jesteśmy teraz po środku niczego. Możemy też sobie wejść na Spotify, nie wiem czemu to robię lewą ręką, skoro jestem praworęczny. No, nie puszczę Wam, bo prawa autorskie, ale mógłbym sobie puścić normalnie asystenta Google też włączyć. Tutaj mamy powiadomienia, nie pokażę Wam, bo mama do mnie pisała, także wiecie. I możemy sobie wrócić do Janosika i też jeśli chcielibyśmy coś zgłosić, to normalnie bez problemu możemy kliknąć i zgłaszamy co zobaczyliśmy. Ja już podczas testowania tego samochodu kilka razy zgłaszałem jeden ten sam nieoznakowany radiowóz w różnych częściach miasta, także działa bardzo dobrze, sprawdziłem, potwierdzone info. Tutaj zegary są dla mnie troszeczkę zabawą, bo próbowałem przełączyć je w jakiś inny tryb, no i mamy taki tryb ze spaleniem od uruchomienia, tryb z całym prędkościomierzem, no i tutaj jest obrotomierz dookoła, na środku jest prędkość i można sobie ustawić co się chce na środku. I w sumie myślę, że dobrym rozwiązaniem jest właśnie obrotomierz i prędkość. Z czego chcemy się śmiać? No to mamy chociażby tutaj przycisk do nawigacji. No to kliknijmy go sobie. Pyk. Halo. Klikam Cię. O. Możesz odblokować te funkcje w sklepie. No dobra. Nieważne. Idziemy. Właśnie mamy ładne menu. Możemy sobie dużo wybrać. Pojazd, telefon i tak dalej. Wracamy do Android Auto. Klikamy Voice. Odblokować w sklepie usługę głosową. No dobra. Czyli jednak tutaj, jeśli faktycznie nie zależy nam na nawigacji czy obsłudze głosowej volkswagenowskiej, to Android Auto czy Apple CarPlay, bo oba są bezprzewodowe. Znaczy, nie wiem, nie mam iPhone'a, nie sprawdzałem Apple CarPlay, ale wierzę, że skoro Android Auto jest bezprzewodowe, to Apple CarPlay też. Możemy też powiedzieć, lubię placki, ale to coś wyszuka, nie wiem co, nieważne. Z mojej strony, jako posiadacza Peugeota 206, który ma dosyć dziwną wnękę z prawej strony, bardzo na plus jest ta tutaj wnęka. To jest po prostu wnęka, żeby sobie coś położyć. Jest ona pod ręką, pod prawą ręką kierowcy albo lewą ręką pasażera i jest tutaj wyścielana taką gumą. No to jest w sumie guma, jest antypoślizgowa, także można coś położyć i bez problemu można to przewozić. Na przykład okulary przeciwsłoneczne, ponieważ w momencie wprowadzenia tego systemu automatycznego wzywania pomocy, nie mamy już schowka na okulary przeciwsłoneczne na podsufitce. Na plus też schowek, chociaż tutaj chcemy się z jednej rzeczy śmiać, to jest jedna taka wielka kieszeń, ale spójrzcie tutaj, to kiedyś był napęd na płyty CD i nie wiem, czy T-Cross ma w biedniejszych wersjach możliwość wzięcia napędu na płyty CD, ale ja wiem, że Volkswageny tutaj właśnie miały napęd na płyty i kartę SD. Tu jest taka bardzo malownicza zaślepka, tak bardzo w stylu volkswagenowskim. Świetne. Ode mnie też zdecydowanie na plus to, że gałka tutaj zmiany biegów, teraz nie wiem jak to złapać, bo jeszcze na to jest za jasno, jest podświetlana. Tutaj wszystkie opcje są podświetlane. Plus, o czym warto powiedzieć, to, że jak tutaj,
na lusterkach. Są włączone ogrzewania, ale weźmiemy sobie na prawe lusterko i wrzucimy tutaj bieg wsteczny. To teraz patrzcie, co tam się będzie działo. Widzimy lusterko i wrzucam wsteczny. Lusterko idzie troszeczkę w prawo i się obniża, a kiedy wrzucimy teraz akurat na pedal, na drive'a działa to samo. Lusterko wraca do poprzedniego ustawienia. To jest fajne. To może pomagać w jakichś takich dziwnych, ciasnych miejscach. Skoda tego nie ma, z tego co się orientuję. Pora na jazdę. No i teraz sprawdźmy, jak jeżdżą 3 cylindry. Jesteśmy blisko drogi ekspresowej, więc od razu trzeba sprawdzić, jak się prowadzi przy wyższych prędkościach. Bo jak to tak bez tego? Od razu zwracam uwagę na to, że ten samochód jest bardzo żwawy, chociaż skrzynia, mimo tego, że jest o wiele lepsza od poprzedniczki, ma jeden drobny problem, ale to jest kwestia po prostu oprogramowania najpewniej, albo tego, że się nie nauczyła stylu jazdy, czyli bardzo szybko chce wrzucić wyższy bieg, przez co momentami silnik jest na bardzo, ale to bardzo niskich obrotach i sprawia wrażenie trochę duszącego się, chociaż prawda jest taka, że nawet jak jadę samochodem 3-cylindrowym z manualem, to na niektórych obrotach mam wrażenie, że ten silnik się dusi, mimo tego, że wartość obrotową ma poprawną. Tutaj nie czuć wcale tych 3 obrotów, no ale dobra, przy 60 wrzucił 6. Troszkę za szybko. Tutaj weźmy pod uwagę, że silnik jest cały czas na dotarciu, więc nie można go za wysoko kręcić. Ale... O, mamy 90. Jedziemy pięknie przepisowe 90. Nawet nie całe. Możemy ustawić tempomat. Set, a nie, to nie to. To. Tak, jest tempomat. Plus 90. Set. O. Jedziemy 90, teraz tempomat spadł, znaczy prędkość dopuszczalna spadła do 80, bo takie drogi ekspresowe tutaj mamy. Przy 80 przepisowych tutaj jest bardzo cicho. No słychać szum powietrza, bo jest to samochód jednak o dosyć gorszej aerodynamice. Skrzynia 7-biegowa teraz ma z 1800 obrotów. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że w momencie, w którym jedziemy normalnie bez tempomatu i odpuszczamy gaz, to skrzynia przechodzi w ten tryb żeglugi, czyli wyrzuca bieg na luz i się toczymy na tym luzie. Skrzynia ma jałowe obroty, co obniża spalanie, bo jak jeżdżę z wyłączonym systemem start-stop, to też skrzynia krzyczy, że jako rada włącz system start-stop. Jak jest pusto, z przodu, z tyłu, możemy sprawdzić asystenta pasa ruchu. Dojeżdżamy sobie do linii, puszczamy. O, samochód reaguje, wracamy na pas ruchu. Jakby ktoś tutaj był przed nami, to przy okazji moglibyśmy sprawdzić aktywny tempomat, ale podejrzewam, że szybciej się to sprawdzi w mieście, kiedy ustawimy tempomat na prędkość trochę wyższą niż dozwoloną, a będzie on trzymać prędkość maksymalną dozwoloną. Co ciekawe, T-Cross nie ma czytnika znaków drogowych. Nie ma, po prostu. I tutaj mamy już dopuszczalną 120. Dodaliśmy tylko tempomatem, skrzynia zredukowała na 5. Tu trochę jej pomogę, pozmieniam biegi ręcznie, żeby nie kręciła na za wysokie obroty, żeby się silnik spokojnie dotarł. I już mamy 120. Bujamy się spokojnie. To też jest fajne, żeby ręcznie zmienić biegi, nie trzeba tylko drążka przesuwać w prawo, w tryb ręcznej zmiany biegów. Wystarczy łopatkami prawą bieg w górę, lewą bieg w dół. Co ciekawe, żeby wrócić do automatycznej zmiany biegów, wystarczy obie łopatki złapać i przytrzymać. Jedziemy teraz w łuku troszeczkę szybciej niż można, ale samochód jest sztywny, nie wychyla się, gdzie jednak to na 200, to na 250 dokładnie chyba, no plus teraz jeszcze ładunek, pasażerowie i tak dalej, zawyża masę, to ten samochód mimo jednak wyższego środka ciężkości pewnie się prowadzi w zakrętach. Nie wychyla się, jest dosyć sztywny. Tą sztywność czuć też na wybojach. Jest to swego rodzaju mankament, ale jednak faktycznie w samym prowadzeniu jest to wartość zdecydowanie dodana.
Wadą tego samochodu jest to, że w ogóle nie czuć prędkości. Tutaj naprawdę przy 70 na godzinę ma się wrażenie, że jedzie się poniżej 50. Jest to niebezpieczne. I właśnie w tym trybie żeglugi, kiedy skrzynia ma wyrzucony bieg, samochód się świetnie toczy. Też fajne jest to, że można sobie tempomat dezaktywować bez wielkiego klikania, nawet tylko dohamowując, czy przyciskiem, i w tym momencie jest gotowy do działania z powrotem, ale nie szarpie się do tego, po prostu wystarczy kliknąć i samochód utrzymuje zadaną prędkość. Zaskoczył mnie w ogóle układ kierowniczy. To jest typowa przekładnia zębata, jest wspomaganie elektryczne, dosyć typowe zjawisko w nowych samochodach, jednak układ kierowniczy, mimo tego, że ma ten taki typowy volkswagenowski charakter, to jest on mniej wspomagany niż w starszych modelach. Nie jest to wada, jest to zaleta, ponieważ kierownica chodzi z wyraźnym oporem i sprawia wrażenie właśnie takiej lepiej współgrającej z kierowcą. Samochód też jest dosyć bezpośredni, ponieważ dzięki dobremu układowi kierowniczemu czuć, co się dzieje z przednimi kołami, a sztywne zawieszenie pozwala wyczuć na plecach, co się dzieje z całym samochodem. Teraz zatrzymaliśmy się, silnik zgasł, dodajemy gazu. Jest to jeden z lepiej działających systemów start-stop, które spotkałem. Miał tą taką delikatną zwiechę po dodaniu gazu, ale jako że jest to automat i po odpuszczeniu hamulca samochód od razu chce ruszyć, no to w tym momencie już odpala silnik. A jeszcze zaraz się też będziemy zatrzymywać i zobaczymy, jak wtedy start-stop sobie poradzi, bo na razie wychodzi na to, że jest to jeden z lepszych start-stopów, z którym miałem styczność. Zobaczmy, co powie komputer, jakie jest spalanie średnie. Od uruchomienia do 58 km 7,1 litra na setkę. W 1.0 troszkę dużo. Zgasł. Poczekajmy na zielone. I w momencie puszczenia hamulca samochód już zaczął odpalać silnik, rozrusznik kręcił i w momencie, w którym moja stopa z hamulca zdążyła się przemieścić na gaz, już silnik chodził i był gotowy do działania. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, ale mimo to i tak go wyłączę. Nie lubię. Tutaj zwalniamy. I mamy samochód przed nami. To jest bardzo dobry moment, żeby przetestować aktywny tempomat. Także pyk. Nie, czekaj, jak to się robiło? Ok, mamy ustawiony na 60. Samochód przed nami jedzie wolniej. Jedziemy 40. Samochód przed nami hamuje. T-Cross też grzecznie hamuje. Ale działa bardzo dobrze w połączeniu z asystentem pasa ruchu. No nie powiem, że tworzy jakąś namiastkę jazdy autonomicznej, ale może faktycznie komuś ułatwić drogę w trasie. Tutaj jest też coś takiego jak wykrywanie zmęczenia kierowcy i to nie jest coś takiego jak sporo samochodów ma, gdzie tam co chyba 3-4 godziny mówi kierowcy, żeby się zatrzymał na przerwę, tylko tutaj bierze pod uwagę porę i bierze pod uwagę czas reakcji kierownicy i hamulca na ruch kierownicą i hamulca przez kierowcę. To jest fajne, że jak zrobię tak, to nie będzie krzyczeć, że pora się zatrzymać i odpocząć, tylko faktycznie jak ktoś troszeczkę już ma pogorszony refleks, to wtedy dopiero samochód reaguje. Nie wiem, jak zasymulować w ogóle taką sytuację, więc nie wiem, jak to sprawdzić, ale coś takiego jest. Tu są mniej widoczne paski. Samochód nie reaguje na wytarte paski na jezdni. Stał się wielkanocny cud. Spodobał mi się, może to są duże słowa, ale dobrze mi się jeździ samochodem, który zawiera wszystkie wymagania samochodu, których nie lubię. Wielki plus ode mnie dla Volkswagena, poprawili skrzynię 7-biegową DSG i ta skrzynia działa prawie dokładnie tak, jakbym chciał. Dobra, także powiedziałem, co miałem powiedzieć, telefon do mnie dzwoni, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym teście. Cześć!